Cześć, siemano, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj u mnie na kanale totalna nowość. Rower Cube, który zadebiutował 20 lutego, dzisiaj mamy 23. Jak to możliwe, że tak szybko jest wideo recenzja? Po prostu jestem szybki. A tak naprawdę to wielkie dzięki firmie Skiteam, która mi jako pierwszemu dostarczyła ten rower na testy, żebym mógł na tym rowerze trochę pojeździć i zrobić o nim materiał. Co to za rower? Jest to rower, który jest ścieżkowcem, tak? Ja uwielbiam endurówki, to nie jest endurówka, to jest rower ścieżkowy, czyli taki trochę na delikatniejsze trasy. Rower, którym możemy sobie śmiało zabrać w góry, pojeździć po ścieżkach, powjeżdżać, pozjeżdżać nawet trudne trasy. Rower ma 140 mm skoku z przodu i z tyłu. Nie można tego skoku z tyłu za bardzo powiększyć, bo jest tam damper 210/55, więc nie ma z czego wydłużać. Z przodu pewnie można by było zamontować ewentualnie jakiś większy widelec, ale tak naprawdę 34 tutaj przy 140 mm skoku jest naprawdę spoko. Rower, co ciekawe, waży 17,8 kg. W najtańszej specyfikacji jest to realna waga tego roweru, tak jak stoi, z pedałami, bez bidonu, więc mega lekko. Jak to w ogóle jest możliwe, że można zrobić taki lekki rower, prawie enduro? Jest to możliwe przede wszystkim dlatego, że tutaj Cube zastosował swoją najlepszą technologię, jeśli chodzi o karbon, czyli karbon C68. Rama jest super lekka, jest prosta. Rower ma zintegrowaną baterię, czyli teoretycznie niewymienną. Sprawdzimy to. No i najważniejsze też parametry tego roweru to jest to, że tutaj jest zastosowany super lekki napęd Boscha. Super lekki napęd Boscha, co mam na myśli? Mamy tutaj zastosowaną leciutką baterię 2 kg, nazywa się ona Compact Cube 400 Wh, jak możecie się domyślać. Jeśli chodzi o silnik, to mamy tutaj silnik Boscha najnowszy, czyli silnik SX, który generuje aż 600 W w piku, czyli bardzo dużo, czyli tak jak najlepsze, najmocniejsze elektryki i generuje trochę mniej momentu obrotowego, bo 55, ale naprawdę rower nieźle ciągnie. Mamy do wyboru dużo trybów wspomagania. Napęd nie silnikowy, tylko mechaniczny. Tutaj za napęd odpowiada 12 z XT-ka. Mamy 12-biegową przerzutkę, kasetę XT, manetkę XT. Hamulce też XT-ki. XT-ki 4-tłoczkowe z przodu, 2-tłoczkowe z tyłu. Tarcza 200 z przodu, z tyłu 180. Czemu taka mniejsza? Mniejsza, bo rower nie jest przystosowany do tego, żeby nim jeździć jakieś hardkorowe zjazdy, więc nie potrzebujemy aż tak dużej tarczy. Cube'owi zależało na tym, żeby rower był mega lekki. Jeśli chodzi o kąt główki ramy, to tutaj mamy 65,4 stopnia, ale co ciekawe, możemy ten kąt główki manipulować. O 0,6 stopnia możemy go zmienić. Jeżeli chcemy rower, żeby był bardziej taki zwrotny, to możemy tutaj zmienić na pozycję kąta główki 66 stopni. Sztyca podsiodłowa nawet w najtańszej wersji tego roweru ma 170 mm dropu, więc całkiem spoko. Jeśli chodzi o koła, to mamy tutaj koła aluminiowe Newmana, to jest porządna niemiecka firma, która robi dobre kółka, 28 szprych, z tyłu bębenek pod tą kasetę XT-ka, czyli na mikro spline, obręcze aluminiowe. Na tym rowerze, bo to jest najtańszy model, zamontowany mam opony Nobinik z przodu i z tyłu sobie zerknę Wicked Wheel, czyli opona, która się mega lekko toczy, ale zapewnia tak naprawdę dużo gripu. W wersji SLX najtańszej, SLT to jest taka topowa wersja na XT, która ma być turbo lekka, ale są też dwie pozostałe wersje. Jedna się nazywa TM, a druga się nazywa Super TM i to są wersje, które mają widelec już 36, opony takie bardziej masywniejsze, a Segaja z przodu, Dissektora z tyłu i te rowery już naprawdę świetnie zjeżdżają z górki. Zapomniałem Wam powiedzieć, jak ten rower się nazywa. Ten rower nazywa się Cube AMS Hybrid, poczekaj. Ten rower nazywa się Cube AMS Hybrid 144 C68X SLX 400X29. Czego nie zapamiętałeś? Słuchajcie, tam była taka magiczna liczba C68. To jest po prostu rodzaj karbonu, jaki kładzie Cube w swoich rowerach. C68, czyli najlepszy karbon, jaki Cube stosuje w swoich ramach, dzięki czemu ta rama może być taka lekka. I teraz tak ktoś może narzekać na ten rower, że bateria jest niewyjmowana, no ale jeżeli chcemy zbudować rower, który będzie mega lekki, no to musimy iść na jakieś kompromisy. I jednym z kompromisów jest to, że Cube zrobił baterię teoretycznie niewyjmowalną. Sprawdzę to dla Was. Bateria jest na stałe zamontowana w ramie i żeby ją wyjąć, musielibyśmy wyjąć tak naprawdę silnik, który jest mocowany tylko na dwie śrubki, ale dzięki temu nie mamy żadnych
żadnych otworów bocznych, dolnych. Możemy zrobić skorupę ramy, która będzie bardzo sztywna. Bardzo sztywna, a jednocześnie lekka i tak właśnie zrobił Cube. Gabcio zapomniał powiedzieć o cenie. Ten rower w najtańszej specyfikacji kosztuje 27 800, a w najdroższej specyfikacji taka cała w ogóle w złocie na Kashimie kosztuje 41 000, więc cena jest naprawdę spoko, ale z tego co słyszałem, to właśnie Cube z tego słyną, że cena do jakości, do zastosowanych komponentów w Cubie była i jest zawsze bardzo dobra. Także jeszcze raz wielkie dzięki dla firmy Skiteam za udostępnienie tego roweru. Jak ten rower podjeżdża? Nie wiem. Jak ten rower zjeżdża? Nie wiem. Czy tym rowerem można latać wielkie hopy? Nie wiem. Czy tym rowerem dałoby się wystartować w zawodach enduro? Nie wiem, ale się dla Was dowiem. Zobaczymy, jak ten rower spisuje się w praktyce, bo pod blokiem, przy ścianie, moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Jeśli materiał Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, włączcie sobie tam taki mały dzwoneczek, wtedy nie ominą Was żadne nowe filmy. Ja staram się od teraz, od marca publikować raz na tydzień, w każdy piątek dostajecie ciekawe wideo o rowerach elektrycznych. Jeśli odcinek Wam się podobał, to oczywiście zapraszam, żeby dać lajka, łapkę w górę. No i oczywiście nie zapomnijcie udostępnić tego odcinka swojej babci, cioci, wujkowi albo żonie, no bo żony zwykle kupują rowery Wam, tak? Czy nie? Ja kończę. Dzięki, trzymajcie się z prądem. Hej!